10 najbardziej elitarnych jednostek specjalnych na świecie. Miejsce 10. GSG 9. GSG 9 der Bundespolizei to niemiecka jednostka antyterrorystyczna, uznawana za jedną z najlepszych na świecie, będąca wzorem dla odpowiedników z innych państw, utworzona po tragicznych wydarzeniach na Igrzyskach Olimpijskich w Monachium w 1972 roku. Siedziba GSG 9 znajduje się w miejscowości Sankt Augustin pod Bonn. Nakryciem głowy funkcjonariuszy jest zielony beret. GSG 9 jest używana do zwalczania terroryzmu, odbijania zakładników, eskortowania, zabezpieczania obszaru oraz neutralizacji wyznaczonych celów. Proces selekcji składa się z 3 etapów, a przystąpić do niego mogą kandydaci z Bundespolizei lub Polizei po 2 latach nienagannej służby. Miejsce 9. Żejżen. Grupa Interwencyjna Żandarmerii Narodowej to oddział antyterrorystyczny francuskiej Żandarmerii Narodowej. Założony w 1973 roku, oddział powstał po krwawych wydarzeniach mających miejsce w czasie Igrzysk Olimpijskich w Monachium w 1972 roku. Francuski rząd planował utworzenie takiej jednostki na wypadek ewentualnego ataku terrorystycznego we Francji. W 1973 roku powołano jednostkę złożoną z dobrze wyszkolonych ludzi oraz z dobrego wyposażenia, by zwalczała różnego typu ataki z jak najmniejszymi stratami wśród ludności, zakładników oraz samych komandosów. Żejżen jest główną jednostką antyterrorystyczną Francji, mogącą interweniować we Francji, jej terytoriach zamorskich oraz za granicą. Podstawowe zadania to walka z terroryzmem lotniczym, tłumienie buntów więziennych, zatrzymania najniebezpieczniejszych przestępców oraz wsparcie oddziałów specjalnych policji. Miejsce 8. Rangers. United States Army Rangers lub w skrócie Rangers to elitarna formacja lekkiej piechoty Armii Stanów Zjednoczonych, przeznaczona do operacji specjalnych na terenie całego globu. Już w 1776 roku podczas rewolucji amerykańskiej powstał pierwszy oficjalny oddział amerykańskiej armii noszący miano Rangers, od nazwiska jego dowódcy zwany Knowlton's Rangers. Współcześnie jej trzon bojowy tworzą 3 bataliony wchodzące w skład 75. Pułku Rangers. Ich motto brzmi Rangers Lead the Way. Pułk Rangersów posiada bardzo wysoki stopień gotowości 18 godzin do podjęcia działań w dowolnym obszarze świata. Rangersi mogą samodzielnie prowadzić jakiekolwiek akcje wojenne przez 5 dni. Jednostka specjalizuje się w zdobywaniu lotnisk. Wśród innych zadań są akcje bezpośrednie, wypady na teren wroga, operacje konwencjonalne i specjalne, wsparcie lub ubezpieczanie jednostek typu Delta Force i Navy Seals, ewakuacja ludzi i sprzętu, infiltracja i eksfiltracja drogą lądową, morską i powietrzną. Miejsce 7. Sayeret Matkal. Sayeret Matkal to izraelska jednostka specjalna Sił Obronnych Izraela. Jej żołnierze nazywają ją zwyczajnie jednostka. Siedzibą oddziału jest obóz Sirkin na przedmieściach miasta Petach Tikwa. Jednostka powstała w 1957 roku i była wzorowana na brytyjskim SAS. Jest przygotowana do prowadzenia szerokiej gamy operacji specjalnych, rozpoznania specjalnego i zbierania informacji wywiadowczych pola walki, antyterrorystycznych i kontrterrorystycznych, głębokiego rozpoznania i działań wywiadowczych oraz akcji bezpośrednich, działania specjalne na tyłach przeciwnika. Sayeret Matkal jest również używana do misji ratowania zakładników poza granicami Izraela. Motto jednostki zostało zapożyczone z SAS i brzmi Who Dares Wins, co można dosłownie przetłumaczyć na kto się odważy zwycięża. Miejsce 6. Joint Task Force 2.
Joint Task Force 2 to elitarna jednostka operacyjna kanadyjskich sił zbrojnych. JTF-2 jest znany ze współpracy z innymi siłami operacji specjalnych, takimi jak amerykańskie Delta Force, brytyjskie SAS i Special Boat Service. Będąc głównym elementem kanadyjskich operacji specjalnych, JTF-2 ma przede wszystkim zadania związane z operacjami antyterrorystycznymi, zarówno w kraju, jak i za granicą, i specjalizuje się w akcjach bezpośrednich, specjalnym rozpoznaniu i obserwacji, ratowaniu zakładników, bezpieczeństwie ochronnym, zagranicznej obronie wewnętrznej i innych wartościowych zadaniach. Wiele informacji dotyczących JTF-2 jest tajnych i nie jest komentowanych przez rząd Kanady. Jednostka Joint Task Force 2 brała udział w misjach w Afganistanie, Haiti i Bośni. Miejsce 5. Specnaz. Specnaz, czyli Wojska Specjalnego Przeznaczenia Federacji Rosyjskiej, to siły specjalne wojsk radzieckich, a teraz Federacji Rosyjskiej. Nazwa Specnaz jest zbitką słów specjalnoje naznaczenie, czyli specjalne przeznaczenie. Są to wojskowe siły specjalne, podległe zarządowi wywiadu wojskowego GRU. Po upadku ZSRR Specnazem nazywano jednostki FSB, Alfa, Wympieł czy Zenit, a także oddziały specjalne rosyjskiego MSW, również czerwone berety funkcjonujące przy dywizjach wojsk wewnętrznych należą do Specnazu. Najsłynniejsza jednostka to pułk Witjaź o numerze taktycznym 9 w nawiązaniu do niemieckiej GSG 9. Jednostki Specnazu zostały po raz pierwszy użyte podczas wojny domowej w Hiszpanii. Działały także w trakcie II wojny światowej, ale ich największy rozwój rozpoczął się w latach 50. ubiegłego wieku. Specnaz ma duże tradycyjne zaplecze do rozpoznawania pól bitwy i atakowania wrogich sił, ale jedną z rzeczy, która odróżnia ich od amerykańskich operatorów, jest ich swoboda w mieszaniu i dopasowywaniu broni. Miejsce 4. JW Grom. Grom to jednostka wojskowa wojsk specjalnych. Tworzenie JW Grom rozpoczęło się w 1990 roku przy wsparciu m.in. Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii oraz Niemiec. Grom jest elementem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i podlega dowództwu generalnemu rodzajów sił zbrojnych. Jednostka otrzymała zaszczytne imię cichociemnych spadochroniarzy Armii Krajowej. Została też zobowiązana do kontynuowania ich tradycji. Żołnierze JW Grom są przygotowani do prowadzenia operacji specjalnych, w tym działań ratunkowych, akcji bezpośrednich, działań antyterrorystycznych, zwłaszcza na terytoriach wrogich państw oraz innych objętych wojną. Jednostka jest polskim odpowiednikiem jednostek specjalnych amerykańskiego Delta Force, brytyjskiego SAS i izraelskiego Sayeret Matkal. Żołnierze Gromu brali udział w misjach na Haiti, na Bałkanach, w Iraku i Afganistanie, a za jeden z ich największych sukcesów uważa się schwytanie serbskiego polityka oskarżonego o zbrodnie wojenne Sławko Dokmanowicza. Miejsce 3. Delta Force. Delta Force to amerykańska jednostka specjalna, utworzona w 1977 roku, wzorowana na brytyjskim Special Air Service SAS. Stacjonuje w Fort Bragg w Karolinie Północnej. Nazwa Delta została zaczerpnięta z operacji w Wietnamie o takim kryptonimie. W skład Delta Force wchodzą byli Rangersi, Zielone Berety oraz żołnierze ze 101. Dywizji Powietrzno-Desantowej oraz 82. Powietrzno-Desantowej. Przyjmowani są również żołnierze z innych jednostek amerykańskich. Komandosi Delta Force specjalizują się w akcjach odbijania zakładników, zwykle z uprowadzonych samolotów.
składa się z 3 szwadronów, a każdy może być podzielony na mniejsze jednostki. Eksperci przyznają, że Delta Force jest najlepiej wyposażoną jednostką specjalną na świecie, często używając także prototypów broni. Jedną z najsłynniejszych akcji jednostki jest nieudana próba odbicia zakładników w ambasadzie amerykańskiej w Teheranie w 1980 roku. Operacja Orly Szpon. Miejsce drugie. SAS. Special Air Service. SAS to elitarna jednostka specjalnego przeznaczenia British Army. Stanowi trzon sił specjalnych współczesnych brytyjskich sił zbrojnych United Kingdom Special Forces. Została założona w 1941 roku. Początkowo jej głównym zadaniem było przeprowadzanie ataków dywersyjnych za liniami wroga w trakcie działań w Afryce Północnej. Motto SAS brzmi Who Dares Wins, co można przetłumaczyć jako kto się ośmieli zwycięży. Jednostka jest używana także do walki z terroryzmem i podczas misji ratunkowych. Po II wojnie światowej komandosi z SAS walczyli m.in. w Malezji, Omanie, Somalii, Bośni, Iraku i Afganistanie. Odnieśli sukces w słynnej akcji uwolnienia 19 zakładników przetrzymywanych w irańskiej ambasadzie w Londynie. Akcja pod kryptonimem Nimrod miała miejsce 5 maja 1980 roku. SAS jako jedna z 2 jednostek specjalnych ma w swoim portfolio operację odbicia zakładników na terytorium wroga. Chodzi o akcję Barras w Sierra Leone w 2000 roku. Miejsce pierwsze. Navy Seals. Navy Seals to elitarne siły specjalne amerykańskiej marynarki wojennej, którym powierzono zadania takie jak zagraniczna obrona wewnętrzna, działania bezpośrednie, antyterroryzm czy zwiad specjalny. Prekursorem oddziałów SEAL był UDT, Underwater Demolition Team, który działał m.in. w czasie II wojny światowej i wojny koreańskiej. Siły te powstały na polecenie prezydenta Kennedy'ego. Walczyły w każdym większym amerykańskim konflikcie od czasów wojny wietnamskiej. Kiedyś działały głównie w taktyce niebieskiej. Jeziora, rzeki, morza i oceany. Natomiast obecnie operują głównie na lądzie. Również w konfliktach nie będących wojnami. Biorą udział w akcjach opanowania jednostek pływających. Niezwykle trudno dostać się na szkolenie. Wielu rekrutów nie radzi sobie nawet z testem wstępnym, który musi podjąć każdy, kto składa dokumenty. Ochotnicy, którzy przebrną przez 25-tygodniowy tzw. podstawowy kurs niszczenia podwodnego, muszą odbyć szkolenie w ramach 16-tygodniowego kursu SQT, aby zakwalifikować się do plutonu Navy SEAL. Dopiero po tym wszystkim mogą nosić tzw. trójząb SEALsów.